Witajcie w kolejnej części naszej wyprawy po Filipinach. W tym odcinku wypłyniemy w 3-dniowy rejs z miasta Coron na wyspie Busuanga do El Nido na wyspie Palawan. Tym razem zabieramy Was na wyprawę po filipińskich wyspach. Przed nami 3-dniowy rejs, podczas którego odwiedzimy wyjątkowe skrawki filipińskiego lądu. Zobaczymy przepiękne plaże, takie jak ta, Zanurkujemy, by obejrzeć filipińskie rafy koralowe, i popływamy z żółwiami. a do tego będziemy nocować na plażach. Zostańcie z nami i miłego oglądania. Filipiny. Ponad 7000 wysp. Jak perły na turkusowym morzu. Miejsce, gdzie przyroda zaczyna się od pierwszego kroku na gorącym piasku. Odwiedzimy hałaśliwe miasteczka i ciche wioski. Będziemy odkrywać ukryte plaże, śnić pod gwiazdami, nurkować wśród raf. Z pokładu łodzi zobaczymy świat jak sen. Lazurowe laguny, rajskie wyspy. Zajrzymy tam, gdzie dzieci śmieją się wśród palm, a niełatwe życie zakorzenione jest w naturze i codziennych rytuałach. To nie tylko podróż po mapie, to wyprawa w głąb przyrody, w głąb siebie. Zapraszamy do świata, który potrafi zachwycić i zmienić na zawsze. Zostań z nami i odkryj niezwykłe Filipiny. Nowy dzień, nowa przygoda. Coron niedawno wstał, ale w porcie już poruszenie. Dziś wypływamy w 3-dniowy rejs z Coron do El Nido na wyspie Palawan. Trasa, która prowadzi przez niezliczone wyspy, rafy, laguny i zatoczki. Przez przestrzenie tak dzikie i niedostępne, że można je zdobyć tylko od strony morza. Poznamy życie Filipińczyków w małych wioskach, a nocować będziemy na filipińskich plażach. W porannym świetle port wygląda jak scena przed wielką premierą. Wilgotne powietrze pachnie solą, rybami i olejem silnikowym. Przechodzimy do hali, gdzie zbierają się uczestnicy wypraw. Bagaże muszą przejść kontrolę. W tej chwili wszystko zaczyna się naprawdę. Nie wiemy, co nas czeka. Wiemy tylko, że przed nami 3 dni z wiatrem, wodą, piaskiem, często bez zasięgu i tylko z podstawowymi rzeczami do życia. W końcu poznajemy nasz statek. I tych, którzy będą naszą morską grupą, zarówno załoga i podróżnicy. Zaraz wypływamy. Zobaczymy, co będzie się dziać. Pełni obaw i nadziei. Maligayang pagdating, welcome to your boat. Hello. Good morning. Pierwsze podniesienie kotwicy. Silnik łodzi w końcu rusza. Brzeg Coronu zostaje za nami. Wszystko nabiera nowego tempa. Zostawiamy za sobą ląd, miasto, codzienność, zwykłość. Poznajmy na początek całą grupę. Poznajemy załogę, w której każdy ma określone zadanie. Choć jak widać z każdą kolejną chwilą, większość zajmuje się prawie wszystkim. Wokół statku otoczenie jak z najpiękniejszych filmów przyrodniczych. Co chwila z morza wyłania się kolejna wyspa. Szkoda nawet na chwilę zmrużyć oczy na dłużej, by czegoś ciekawego nie przeoczyć. Poznajcie zatem bliżej nasz statek. Ma pokład dolny i górny. Dolny jest bardziej zadaszony, tutaj szeroki stół do posiłków i ławy po obu stronach.
Górny pokład umożliwia podziwianie pięknych widoków. Jest tylko trochę osłonięte od słońca. Kto czuje już zmęczenie, może tu po prostu położyć się. Na rufie górny pokład ma kolejną strefę relaksu i do podziwiania widoków. Szeroki dziób ułatwia przede wszystkim cumowanie, ale w czasie rejsu można tu spokojnie się również opalać. Zaglądamy do kapitana. Poważne spojrzenie chyba daje nam gwarancję spokojnego rejsu. Zaglądamy też do kuchni, która znajduje się w części tylnej statku. Jest dość sporych rozmiarów. Przy kuchni stworzono miejsce do grillowania. Mięsa, ryby, owoce morza wkrótce trafią na nasz stół. Wiemy, nikt nie zapyta, a każdy chciałby wiedzieć. Teraz idziemy poszukać toalety. Więc tak, to toaleta. Jest dość prosta i spłukiwana ręcznie rondelkiem. Jak wiadomo, współczesne życie to konieczność ładowania wielu elektronicznych urządzeń. Różnymi rozgałęźnikami i przedłużaczami udaje się podłączyć wszystkich chętnych. Przez cały dzień można prosić o kawę, herbatę, napoje chłodzące lub także dla amatorów drinkowania rum i gin. Są kostki lodu, limonki, cytryna. Ale na razie nie czas na drinkowanie, bo dopływamy do pierwszej z filipińskich wysp. To Bulog-Dos. Podczas rejsu będzie wiele tak wyjątkowych perełek. Przed każdą z wysp otrzymujemy informacje, gdzie się znajdujemy, ile czasu mamy do dyspozycji. Chętni mogą dopłynąć do wyspy, ale można także skorzystać z kajaków, którymi pływa załoga. Na miejscu zawsze nas pilnują, byśmy się nie zgubili. Choć ta wysepka, Bulog-Dos, jest malutka. W zależności od przypływów może być połączona łachami piasku z sąsiednimi wyspami lub odizolowana. Piasek, skały, krystalicznie czysta woda. To pierwsze nasze tak przyjemne rajskie odczucia. Można również skorzystać z widokówkowej huśtawki. Jest po prostu cudnie. Tomek! Wake up! Aż nie chce się ponownie wracać na statek, ale są kolejne punkty programu. Co do programu, nigdy nie jest on dokładnie znany przed rozpoczęciem rejsu. To, gdzie się pojawimy, zależy przede wszystkim od pogody, wiatru, ewentualnych sztormów. A filipińska pogoda jest bardzo zmienna i nawet podczas pory suchej, którą teraz mamy, może zaskakiwać. Przed nami jednak wyspa, którą wszyscy chcą odwiedzić. To jedna z wizytówek filipińskich wysp. Przypomnijmy, to archipelag wysp Calamian. Znajdujemy się już około 2 godzin od miasta Coron. Przybijamy do cudownej wyspy Ditaytayan.
Wyspa jest bezludna. Ma tylko postawionych parę filipińskich chat dla turystów. Kolejny przystanek na naszym rejsie. Czyli kolejna rajska wyspa. Jest wokół niej kilka plaż, ale najsłynniejsza to ta cudowna, zakrzywiona łacha piasku. Mamy tu sporo czasu, by się nacieszyć. Załoga nawet przypłynęła kajakiem z przenośnym barem, byśmy mogli skorzystać z napojów, także i na miejscu. Znów jak za każdym razem, kiedy odwiedzamy tak piękne wyspy, musimy powiedzieć, że chciałoby się tu spędzić więcej czasu. Nocując w którymś z filipińskich miast, możecie także wybrać się na rejs jednodniowy, kilkugodzinny, podczas którego takie wyspy, jedna albo kilka, będą celem. Opływamy wyspę Ditaytayan i cumujemy. Na łodzi czas na obiad. Przygotowanie tych wszystkich pyszności dla 30-osobowej grupy to jest wyzwanie. Jesteśmy pod wrażeniem wyboru pysznych dań i tego, co wyczarował szef kuchni na statku. Wszystko tu smakuje lepiej. Może to zasługa widoków, może słońca, a może tego, że jesteśmy naprawdę głodni przygody. Tak spragnieni tych wszystkich wrażeń orientujemy się, że nadchodzi czas, by dobić do brzegu naszego pierwszego obozowiska. Dopływamy do plaży wyspy Culion. Wyspa duża, ale malutkie plaże, takie jak ta, są dostępne tylko z morza. Jesteśmy więc na sporym odludziu i naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy dopływali do bezludnej wyspy. Szybko orientujemy się, że do wyspy mogą zabrać nas chłopaki z załogi kajakiem, ale można dopłynąć sobie samemu. A to o tyle polecane, że kto pierwszy dopłynie, ten może wybrać, którą z chatek chce na nocleg. No i na lajciku. Obozowisko nazywa się Lubog Annex Campsite. Kilka drewnianych chat i cisza, której nie zagłusza nic prócz fal. Zachód słońca przychodzi szybko. Rozlewa pomarańcz nad wodą, zanim zniknie całkiem za linią wysp. Jest wczesny wieczór. Poznajemy to małe miejsce, które będzie naszym domem na kilka godzin. Po całodniowym rejsie ostatecznie dotarliśmy do naszego obozowiska, do wyspy, na której będziemy nocować. Są takie domki, właśnie szałasy. Pokażemy je zaraz. No i tu będzie ta najbliższa noc. Zaraz czeka nas kolacja, jakieś może atrakcje. No i do jutra rana. Będziemy Wam pokazywać, co tu się dzieje. Jak przeszła ta noc, to Wy już będziecie wiedzieć. Wieczór przechodzi w noc. Rozłożone na plaży małe pochodnie sprawiają, że nie toniemy w całkowitym mroku. Szef kuchni znów staje na wysokości zadania, serwując nam tu wyśmienitą kolację. Choć każdy jest padnięty po pełnym dniu wrażeń,
to jeszcze każdy ma siłę skorzystać z tutejszego niewielkiego baru. Wszystko załoga przetransportowała na malutkich kajakach. Niektórzy imprezują, inni chłoną tę atmosferę, wpatrując się w nocne morze. Kiedy powoli wszyscy znikają w chatkach, gwar ucicha i każdy zasypia w mgnieniu oka. Można tylko dodać, że nie spał jeden złośliwy szczur, który dobrał się do niektórych toreb, znajdując w jednej z nich orzeszki. Poranek zaczyna się tu bardzo wcześnie, zanim jeszcze słońce wstało na dobre. Możemy przyjrzeć się naszemu obozowisku i uroczej kameralnej plaży. Good morning. Good morning. Nie zwlekamy dłużej, płynąc z załogą kajakiem, wracamy na statek. Wypłynęliśmy już z naszego obozowiska. Możecie skorzystać z kajaków i wtedy dopływają one kursując między plażą a statkiem. No, albo też można płynąć jak tu koleżanki na przykład. Odległość wydaje się nieduża, ale trzeba mieć jednak trochę siły, żeby ją przepłynąć. Wieczorem Łukasz płynął ze statku na plażę, co widzieliście. Dziś już mi się nie chciało. Jeszcze bez śniadania. Kolejny dzień rejsu przynosi na początek spotkanie z filipińskim życiem. Dopływamy do prześlicznej wyspy o nazwie Inapupan. Jednak to nie podziwianie tutejszych widoków jest celem. Tu udajemy się do filipińskiej wioski. Wspólnie z naszą załogą przechodzimy między filipińskimi chatami, spotykając się z mieszkańcami. Choć chęć poznania tutejszego życia jest olbrzymia, czujemy się trochę skrępowani. Tak wdzierając się jako kolejna turystyczna grupa w życie tutejszej społeczności. Życie tak proste, rządzone prawami natury i codziennymi rytuałami. Odwiedzamy tutejszy kościółek. Przystajemy przy czymś w rodzaju centralnego placu wioski. Tu także dzieciaki mają boisko. Jeszcze w tym wieku mogą się bawić. Bo dla starszych stałym punktem dnia jest choćby zaczerpnięcie wody. Podczas gdy zastanawiamy się, jak trudne musi być tu życie, to znów na filipińskich twarzach pojawia się ten promienny uśmiech. Zdajemy sobie sprawę, że to pogodne nastawienie do życia Filipińczyków pozwala im właśnie na proste, ale pogodne życie. Jakże bogatsi powracamy na nasz statek. My, turyści, widzimy w tym lądzie rajskie wyspy z widokówek, z social mediów, z filmów. Czy są one tak rajskie dla samych Filipińczyków?
Nasz statek tym razem nie dopływa do wyspy. Cumujemy, wydawałoby się, pośrodku morza. Ale to, co tu najważniejsze, znajduje się pod wodą. Nurkowanie przenosi nas w inny wymiar. Podwodny świat Filipin zachwyca od pierwszego zanurzenia. To jak eksploracja żywego obrazu. Z nad wody unosi się ciepło, a pod wodą wszystko tańczy. Koralowce, rośliny, ławice ryb, które przemykają pomiędzy nami. Skąd wiemy, kiedy czas już wrócić na statek? Przecież zostaje on w pewnej odległości od nas. Wszyscy pilnujemy sygnału, który mówi, że czas wracać na pokład. Niestety najczęściej na nas trzeba czekać najdłużej. Znowu ostatni. Jak w Egipcie. Zawsze ostatni. Jak się na tym szambola. Last call. Podnoszenie kotwicy to atrakcja dla wszystkich. Załoga wzajemnie się rozśmiesza, choć to jeszcze zmniejsza skuteczność. Pasażerowie się przyglądają, choć niektórzy decydują się pomóc. Chociaż to ciężkie zadanie, nikt tu jak widać nie narzeka. Załoga pewnie nawet już nie zliczy, ile razy musi w czasie rejsu wykonać ten rytuał. Pomiędzy kolejnymi punktami programu czas na statku płynie bardzo spokojnie. Można skorzystać z opalania. Niektórzy drzemią. Kiedy załoga wykona wszystkie swoje zadania, też ma czas dla siebie. Można pograć na gitarze, pośpiewać, co Filipińczycy uwielbiają. Można też zapleść kolejną bransoletkę, która może zostanie prezentem od chłopaków dla jednej z pasażerek. Wiadomo, że każdy tu czeka na kolejny punkt programu, ale sam rejs jest także celem samym w sobie tej wycieczki. Nurkowaliśmy już, podziwiając piękne rośliny, kolorowe rybki i koralowce. Ale kolejne nurkowanie pozwala nam poznać większych mieszkańców tutejszych wód. Spotkanie z odwiedzającymi te wody olbrzymimi żółwiami jest trudne do opisania w słowach. To po prostu trzeba przeżyć i spojrzeć takiemu stworzeniu prawie oko w oko. Chociaż pojawiają się tu często w tych wodach, to jednak spotkanie z żółwiem to loteria. Zazwyczaj chowają się przed nadciągającą kolejną grupą turystów. Gdy słońce zawisa już nisko nad horyzontem, nasz statek zbliża się do kolejnej plaży z obozowiskiem. Dopływamy do wyspy Linapakan. Tym razem już wiemy, trzeba wyskoczyć jak najszybciej ze statku i po prostu dopłynąć, zajmując sobie taką chatkę, jaka podoba nam się najbardziej. Łukasz znów traktuje to jak zawody życia, zdobywając pierwsze miejsce. Teraz już wie, po co były te treningi na pływalni. Ale kiedyś pewnie nie przypuszczał, że tę formę wykorzysta po latach na jednej z filipińskich wysp. Radek znów korzysta jednak z kajaka, transportując w suchości podręczne rzeczy. Większe torby załoga przetransportuje kolejnymi kajakami. Zaczynamy poznawanie naszej malutkiej plaży. Jest nieco większa niż ta poprzednia, ale też odcięta od cywilizacji. To nasz apartament. Naprawdę.
Jest bosko. Ja sobie zazdroszczę. Kolejny wieczór w niepowtarzalnym otoczeniu. Gdy zapada zmierzch, zaczyna się większy gwar przy barze, przy napojach. Ale to nie wszystko, co zaplanowano na dziś. Po kolacji zrobiło się naprawdę gorąco. Przed nami ekscytujące fire show przygotowane przez chłopaków z załogi. Czy może być jeszcze coś więcej, co nas tu zaskoczy? Tak, możecie sami spróbować swoich sił w fire show. Nie próbujcie tego u siebie w domu. I dopiero Łukasz przysporzył wszystkich o największe bicie serca. Od razu uprzedzamy, nic się nikomu nie stało. Cała grupa miała doskonałą zabawę. Ten piękny wieczór kończy się balladami wyśpiewanymi przez zaproszonego muzyka. Niektórzy śpiewają, inni nucą. Światło ogniska tańczy na twarzach ludzi, którzy jeszcze wczoraj byli sobie zupełnie obcy, a dziś dzielą między siebie tak wyjątkową atmosferę, którą zapamiętają do końca życia. Zapada ciemność, głęboka i prawdziwa. Nie ma zasięgu, nie ma internetu, jest tylko niebo, gwiazdy i ciepły powiew od morza. I wtedy czujemy to naprawdę. Jesteśmy daleko od wszystkiego, co znane, ale blisko tego, co niepowtarzalne. Nasz kolejny dzień rozpoczyna się wczesnym rankiem, jeszcze zanim słońce wzejdzie na dobre. Słychać już szelest roślin i pierwsze odgłosy życia. Miękkie kroki załogi, skrzypienie drewna, ciche śmiechy grupy. Poranek pozwala lepiej poznać to urokliwe miejsce. Wiecie, jak smakuje śniadanie na takiej wyspie? Trudno to opisać. Dziś ostatni odcinek naszej morskiej drogi. Trasa, która doprowadzi nas do El Nido. Ale zanim to nastąpi, jeszcze kilka przystanków i kilka ostatnich zachwytów, które zapamiętamy na długo. Pierwszy z nich na wyspie położonej zupełnie niedaleko od naszego obozowiska. To wyspa Cagdanao. Ci, którzy mają jeszcze siłę i którym wrażeń jeszcze wciąż mało, mogą zmierzyć się w rywalizacji gry w siatkówkę. Innym pozostają kolejne wyjątkowe plaże.
Każdy czerpie tu garściami z kolejnych chwil. Cóż może dostarczyć jeszcze większej adrenaliny? To wyzwanie dla poszukiwaczy najmocniejszych wrażeń. Dla chętnych możliwość dopłynięcia do okazałego klifu i skoki do wody. Jak widać, chętnych nie brakuje, a i Łukasz też dał się skusić. Statek rusza w kolejną część trasy, by pokazać następne ekscytujące wyspy. Ta już samą nazwę ma wyjątkową. Przed nami Cobra Island, choć znana także pod nazwą Manlihan. Skąd jednak ta kobra? Z powodu skarbu, jaki pozostawili tu japońscy żołnierze po wojnie. Rybacy znaleźli tu skrzynię, która była zwieńczona złotą kobrą. Biała, piaszczysta plaża aż razi w oczy. Wyjątkowe jest tu podłoże, które składa się głównie z resztek koralowców. Pomimo że to już trzeci dzień rejsu, energii wystarcza jeszcze, by skorzystać z tych okazji do świetnej zabawy i na przykład ze skoków do wody ze statku. Chwila szaleństwa, ale statek znów przepływa kolejny odcinek drogi i przenosi nas w następne wyjątkowe miejsca. Przed nami już Tackling Island. Natura pokazuje tu tak piękne oblicze. Tak naprawdę przecież to odrobina piasku usypana przez prądy morskie i fale. Widzieliśmy już w czasie tego rejsu tak wiele wysp, ale z każdą kolejną pojawia się wielki zachwyt nad tym, co filipińska przyroda tu pokazuje. Przed wyruszeniem statku nie możemy sobie odmówić sprawdzenia, jak bardzo wytrzymałe są pływaki słynnych filipińskich łodzi. Teraz już możemy powiedzieć, nie poznał filipińskiej łodzi ten, kto nie usiadł choć na chwilę na jej pływaku. To była ostatnia wyspa na naszej trasie. Miasto El Nido powoli pojawia się na horyzoncie. Statek płynie coraz wolniej. Wszyscy patrzą przed siebie, wypatrując portu, a jednak nie chcąc, by ta podróż już się skończyła. Po raz ostatni rozbrzmiewa sygnał z muszli. Tym razem nas nie przywołuje, a zwiastuje zejście na stały ląd. Gdy w końcu dobijamy do brzegu, czujemy, że kończy się coś ważnego. I tak nasz rejs dobiegł końca. Bez żadnych problemów, bez nieprzewidzianych, nieprzyjemnych wydarzeń. I nam trochę smutno opuszczać ten statek. Zostają tylko wspaniałe wspomnienia. Naprawdę polecamy wszystkim taką przygodę. Jesteśmy już w porcie El Nido i czas na kolejne etapy naszej wyprawy. Zostańcie z nami. Rejs był czymś więcej niż podróżą między punktami. Był naszym rytuałem przejścia z codzienności w coś całkowicie nieznanego. Przez 3 dni byliśmy częścią morza, częścią wysp, częścią tutejszej przyrody i żywiołów. Choć dopiero co zeszliśmy na ląd, już czujemy tęsknotę do tamtych chwil. Jeśli kiedyś przyjdzie Wam do głowy kilkudniowy rejs po Filipinach, nie wahajcie się ani chwili. Wspomnienia zostaną Wam na całe życie.
Dziękujemy, że byliście w kolejnej naszej podróży. Poznaliśmy miasto Coron i popłynęliśmy w rejs z Coron do El Nido. Już teraz zapraszamy na kolejną część naszej filipińskiej przygody. Opowiemy Wam o samym mieście El Nido i jakie wyjątkowe cuda natury można znaleźć w okolicy. Do zobaczenia!